Już pewnie znacie wszyscy Państwo naszą dzisiejszą prowadzącą, pani dr Małgorzata Kostrzyńska, pełna zarówno pasji w pracy z drugim człowiekiem, jak i profesjonalnej wiedzy. To dla nas zaszczyt móc współpracować. Pani doktor, oddaję głos. Bardzo dziękuję. To dla mnie też ogromna przyjemność przyglądać się i towarzyszyć temu, jak Fundacja Sarepta przepięknie się rozwija i w taki bardzo wrażliwy, pełen też pasji i zaangażowania sposób, a przede wszystkim bardzo mądry sposób pomaga osobom doświadczającym bezdomności. Dzisiaj kontynuujemy naszą rozmowę o bezdomności, o takich konkretnych, teoretycznych kwestiach dotyczących zjawiska bezdomności, ale mam nadzieję, że znajdziecie Państwo też wśród tych kwestii teoretycznych także bardzo dużo praktyki, bardzo dużo takich informacji, które będą po prostu Państwu przydatne w Waszej praktyce, w realizacji tej pracy z osobami w kryzysie bezdomności, czy też dla tych z Państwa, którzy dopiero zastanawiacie się nad tego rodzaju pracą. Powiemy sobie, jak zostało wspomniane, o rodzajach bezdomności, o fazach, przyczynach, wreszcie o skali bezdomności. Zaczynamy od rodzajów bezdomności i tutaj mamy taki podział, który już był proponowany na pierwszym webinarze, więc być może dla Państwa, którzy byli na tym webinarze, będzie on już oczywisty, ale myślę, że warto od niego zacząć także dla tych osób, które dzisiaj pojawiają się tutaj po raz pierwszy, bo jest to podział niezwykle istotny. Możemy mówić w kontekście bezdomności o bezdachowości i bezmieszkaniowości. Jeśli chodzi o bezdachowość, to jest ta sytuacja, w której konkretnie osoby nie posiadają dachu nad głową, czyli zamieszkują przestrzenie publiczne, takie miejsca jak parki, lasy, dworce, ulice, kanały, sypy, piwnice, śmietniki. To mogą być węzły ciepłownicze, strychy, pustostany, domy do rozbiórki, opuszczone budynki, altany działkowe, wysypiska, namioty, garaże, szopy, wagony, bocznice kolejowe, opuszczone samochody, klatki schodowe, ziemianki, szałasy czy przyczepy kempingowe. Sami Państwo widzicie, że tych możliwości jest tutaj naprawdę bardzo dużo i tak jestem przekonana, że nie wszystkie są tutaj wyczerpane. Można by pewnie podawać kolejne przykłady tego przebywania w przestrzeni publicznej bez dachu nad głową. To jest także zamieszkiwanie miejsc nieprzeznaczonych do zamieszkiwania, czyli tak zwanych miejsc niemieszkalnych, które po prostu posiadają niemieszkalny standard tego miejsca. No i wreszcie to są też takie miejsca, które nam się kojarzą z takim życiem już placówkowym, ale to są takie placówki, w których te osoby nie mogą przebywać przez całą dobę, czyli są zmuszone do opuszczenia tej placówki na przykład w ciągu dnia, jak noclegownia, czy przebywają przez ileś godzin w ciągu dnia w ogrzewalniach, zazwyczaj uruchamianych w miastach w okresie jesienno-zimowym, czyli tym najtrudniejszym dla osób w kryzysie bezdomności ze względu na warunki pogodowe właśnie. Osoby, które przebywają w tych miejscach, nie mają własnej przestrzeni życiowej, nie mają prawa do stałego zamieszkiwania w tej przestrzeni, mają utrudnione możliwości nawiązywania swobodnych relacji społecznych, wymagających na przykład intymności czy prywatności. Niektóre osoby tworzą własne takie prowizoryczne konstrukcje, jak na przykład namioty, o których też wspomniałam, stawiane w miejscach publicznych, posiadają lub użytkują prowizoryczne altany na ogródkach działkowych, budują własne quasi-domki na terenie parków czy lasów, jednak wciąż te konstrukcje nie zapewniają im minimum umożliwiającego nazwać te miejsca mieszkalnymi, takimi zapewniającymi podstawowy standard życia. No i osoby przebywające w takich przestrzeniach są bezpośrednio lub pośrednio zagrożone utratą zdrowia, mają utrudnione możliwości zaspokajania fundamentalnych potrzeb, zadbania o higienę, spożycia posiłku czy zapewnienia godziwego noclegu. To dotyczy bezdachowości, czyli powtórzę, fizycznego nieposiadania dachu nad głową.
Jeśli chodzi o bezmieszkaniowość, to jest sytuacja nieposiadania własnego mieszkania. Ona dotyczy wszystkich tych osób, które przebywają w placówkach całodobowych dla osób doświadczających bezdomności. To mogą być schroniska, hostele, czyli nie przebywają w przestrzeni publicznej, ten dach nad głową posiadają, ale nie mają własnego mieszkania. To nie jest też przestrzeń, w której mogą realizować wszystkie potrzeby życiowe. To jest też sytuacja, która dotyczy osób przebywających w mieszkaniach treningowych, czy w różnego rodzaju placówkach, jak zakłady karne, czy szpitale psychiatryczne. Stąd inna taka nazwa użytkowa dla bezmieszkaniowości to bezdomność instytucjonalna. Czyli osoby w tej sytuacji w sposób bezpośredni lub pośredni nie są narażone na utratę życia bądź zdrowia ze względu na to miejsce, w którym przebywają. Mają możliwość zaspokajania fundamentalnych potrzeb, spożycia posiłku, noclegu, zadbania o higienę. Ta pomoc jest tu rzeczywiście zapewniana całodobowo, nie mają takiej konieczności, obowiązku opuszczenia tego miejsca, jak to było w przypadku bezdachowości. Jest też dostęp tutaj dla tych osób do innych form pomocowych, jak pomoc psychologiczna czy edukacyjna, ale nie posiadają własnego domu, własnego lokalu mieszkalnego, nie mają jednocześnie prawa do tego lokalu, czyli nie mają też meldunku. Nie mogą w związku z tym realizować tych podstawowych takich, może podstawowe potrzeby mają zaspokajane, ale nie mogą realizować potrzeb związanych właśnie z zapewnieniem prywatności, intymności, czy możliwości takiego swobodnej realizacji relacji społecznych, relacji międzyludzkich, w wolności. To jest różnica między bezdachowością a bezmieszkaniowością. Teraz kolejne propozycje rodzajów bezdomności. Proszę Państwa, przechodzimy do kolejnych rodzajów, tak jak wspomniałam, i proponuję tutaj takie spojrzenie na bezdomność chroniczną, bezdomność tranzycyjną i bezdomność epizodyczną. Tych propozycji rzeczywiście jest bardzo dużo w zależności od różnych autorów. Te propozycje są nieco różne, ale też nie są do końca rozłączne. One dość często się ze sobą zlewają, pokrywają. Jeśli chodzi o bezdomność chroniczną, to jest ten rodzaj bezdomności, kiedy osoba przebywa, trwa w bezdomności przez dłuższy czas życia, często nie ma przerw w tym funkcjonowaniu w bezdomności, w odróżnieniu chociażby od bezdomności tranzycyjnej, która dotyczy takich sytuacji, kilku epizodów bezdomności w życiu konkretnej osoby, czy bezdomności właśnie epizodycznej, kiedy mowa jest o takiej sytuacji jednego epizodu w życiu. Tutaj autorzy nie dookreślają, ile ten epizod w życiu miałby trwać, żeby mówić już o sytuacji bezdomności, zatem są to też takie dość elastyczne definicje, bardzo pewnie także subiektywnie interpretowane. Kolejni autorzy mówią o bezdomności krótkotrwałej, czyli tak zwanej bezdomności ostrej, która dotyczy takiej sytuacji osób, które utraciły miejsce zamieszkania w wyniku bardzo szczególnych sytuacji, często sytuacji losowych. Dalej mowa o długotrwałej, przewlekłej bezdomności, która dotyczy takich sytuacji polegających na kumulowaniu się różnych negatywnych zjawisk, na przykład przypadków chorób psychicznych, uzależnienia, różnych konfliktów w rodzinie, czyli to powinno nam się kojarzyć z taką sytuacją bezdomności, która najczęściej nie polega tylko na tym braku dachu nad głową, czy na bezmieszkaniowości, o której mówiliśmy przed momentem,
ale na kumulacji bardzo wielu różnych trudności życiowych, które w sumie łącznie powodują to trwanie w sytuacji trudnej. No i wreszcie okresowa, cykliczna bezdomność, o której, choć nie należy wcale ten rodzaj bezdomności do rzadkości, wciąż badacze wiedzą nie najwięcej. To są te sytuacje okresowych powrotów do bezdomności, potem powrotów do domności i ponownie trafiania na drogę bezdomności w różnych odstępach czasowych. I wreszcie nieco bardziej rozbudowana definicja bezdomności chronicznej. To jest definicja, która została wypracowana w ramach badań dotyczących metody najpierw mieszkanie, housing first. I ten rodzaj bezdomności mówi o doświadczeniu sytuacji bezdomności od co najmniej 3 lat oraz posiadania tak zwanych cech wykluczających. I oczywiście wśród tych cech wykluczających najczęściej pojawia się kilka z nich, tak? Zazwyczaj nie pojawiają się pojedynczo. Wśród tych cech wymienić można zaburzenie psychiczne, w tym na przykład chorobę dwubiegunową, uzależnienia, brak motywacji do korzystania z pomocy placówek, trudności w kontaktach z instytucjami, częste zmiany placówek, czy przedłużające się przebywanie w przestrzeni publicznej, w miejscach niemieszkalnych, czy wreszcie trudności w budowaniu relacji z ludźmi. I tutaj tylko tak w celu wzbudzenia pewnej refleksji w Państwa głowach kilka takich podziałów, o których warto powiedzieć, ale też trzeba od początku jakby podkreślić, że to są takie podziały, które choć występują w teorii, pojawiają się w różnych opracowaniach teoretycznych, pojawiają się dość często w literaturze przedmiotu, to tak naprawdę praktycy, osoby pracujące na co dzień z osobami doświadczającymi bezdomności raczej mówią tutaj jednym głosem, że w praktyce takie rodzaje bezdomności po prostu nie występują. Czyli mowa tutaj o tak zwanej bezdomności z przymusu, czy bezdomności z wyboru. Tak, praktycy mówią bardzo konkretnie, że bezdomność z wyboru nie istnieje, nawet kiedy osoby przeżywające trudną sytuację życiową ostatecznie decydują się na to, żeby opuścić swój dom, swoje mieszkanie, i decydują się na to, żeby trafić na ulicę, to pomimo tego, że wygląda to na ich decyzję, to należy pamiętać, że wcześniej zadziało się bardzo dużo różnych okoliczności, które niejako zmusiły tą osobę do podjęcia takiej, a nie innej decyzji. Więc trudno tutaj mówić o świadomym, dobrowolnym wyborze tej osoby. O tych przyczynach wchodzenia na ścieżkę bezdomności będziemy jeszcze dzisiaj mówić. Podobnie w sytuacji, kiedy mamy osobę, która już doświadcza bezdomności i czasami zastanawiamy się, że ona wybiera tą drogę, że ona nie chce skorzystać z pomocy, że to jest jej wybór. Tutaj również, proszę Państwa, taka sytuacja nie ma miejsca, bo kiedy zaproponujemy tej osobie, czy może inaczej, kiedy zapytamy ją, o czym marzy i ta osoba nam odpowiada, że marzy o tym, żeby mieć swój własny kąt, swoje mieszkanie, to trudno powiedzieć, że trwanie w bezdomności jest jej wyborem. Niekiedy, jeśli osoba nie chce skorzystać z naszej pomocy, warto się zastanowić, może nie tyle, że jest to jej wybór, że ona woli trwać w bezdomności, ale być może pomyśleć o tym, że my jeszcze nie trafiliśmy z taką ofertą pomocową, która by tej osobie rzeczywiście odpowiadała, która by odpowiadała na jej rzeczywiste, realne zapotrzebowanie, a może po prostu jeszcze w tym momencie, kiedy trafiamy do niej z tą ofertą, ona nie jest na to gotowa. I dalej są takie rozróżnienia na bezdomność zawinioną i niezawinioną. I tutaj również praktycy, profesjonaliści mówią o tym, że niewiele nam daje takie rozważanie, że jakby do niczego ono nie prowadzi, nie wnosi niczego nowego w momencie, kiedy będziemy się zastanawiać, czy ta bezdomność nastąpiła z winy, czy bez winy tej osoby. Jakby tutaj to niczego nie zmienia, do niczego konstruktywnego przynajmniej nie prowadzi. Przechodzimy teraz, proszę Państwa, do faz bezdomności.
I tutaj dość sporo mam Państwu do opowiedzenia, ale zanim przejdziemy do konkretnych faz wchodzenia na drogę bezdomności, trwania w bezdomności, to chciałam Państwu zaproponować bardzo konkretne takie fazy trwania w sytuacji trudnej, w sytuacji kryzysu, w jaki sposób to się rozpoczyna, jak przebiegają te fazy kryzysu. Myślę, że będą one też istotne przy takiej konkretnej analizie sytuacji bezdomności. Pierwszą fazą jest w ogóle konfrontacja jednostki z sytuacją traumatyczną. I tutaj takimi konkretnymi objawami, które mogą się pojawić, ale nie muszą, to też jest sprawa bardzo indywidualna, to jest silne napięcie emocjonalne, stres, poczucie potrzeby szybkiego przywrócenia dawnego stanu równowagi, czyli powrotu do tego, co było przed rozpoczęciem się kryzysu. Kolejna faza to odczucie nieskuteczności działania, kiedy jednostka próbuje, ale nie jest w stanie przezwyciężyć sytuacji, w której się znalazła. Objawami może być takie odczucie, że te podejmowane działania są po prostu nieefektywne. Osoba czuje, że jest zaskoczona nową sytuacją, stres się nasila, następuje chaos, dezorganizacja życia, tego w jaki sposób do tej pory funkcjonowała. Kolejna faza to podjęcie dalszych prób rozwiązania sytuacji, w jakiej jednostka się znalazła. Czyli osoba próbuje kompensować sobie tą sytuację, wyrównywać te braki, zastępować czymś innym, racjonalizuje tą sytuację, której doświadcza. Niekiedy wypiera pewne sytuacje trudne, co daje pozory pokonania tej sytuacji. Jest to niestety jednak złudne. Następuje jakaś minimalizacja wciąż rosnącego stresu, ale nie da się do końca z tym stresem uporać. I kolejna faza to utrwalenie i zgeneralizowanie obronnych sposobów funkcjonowania, czyli nic innego jak takie odnalezienie się, zadomowienie w tej sytuacji trudnej, trochę nauka, jak żyć, nie do końca zmieniając tą sytuację, ale przyzwyczajając się do tego, wyrabiając sobie nowe sposoby funkcjonowania, jednak wciąż w tej sytuacji trudnej, kryzysowej. Objawami może być tutaj nerwica, depresja czy różne zaburzenia psychiczne. I te fazy, które teraz Państwu przedstawiłam, one myślę, że mają tutaj jakby bardzo wyraźne odzwierciedlenie w bardzo konkretnym zaprezentowaniu procesu włączania się w świat osób doświadczających bezdomności. I ten proces również przebiega przez bardzo konkretne fazy, ale powiem to od razu na początku, będę to podkreślać też na kolejnych etapach prezentacji, że sytuacja doświadczenia bezdomności, trafiania na tą ścieżkę bezdomności jest bardzo indywidualna. Każda osoba przeżywa ją na swój sposób, inaczej. Nie ma dwóch takich samych przypadków osób, które przechodziłyby dokładnie te same sytuacje, ten sam proces i przeżywały go w podobny sposób. Nie da się też sztywno tych faz wyodrębnić. Ja je tutaj dla Państwa proponuję i są one rzeczywiście wyodrębnione po to, żeby sobie trochę uzmysłowić, wyobrazić, być może wczuć się w tą sytuację, ale pamiętajmy, że w realnym życiu te fazy często nie są łatwe do wyodrębnienia, nie da się postawić między nimi sztywnych i jasnych granic. Ten proces włączania się w świat osób doświadczających bezdomności będzie przebiegał w ramach takiego rytuału przejścia poprzez fazę wyłączania, zawieszenia i fazę włączania. Faza wyłączania to jest wyłączanie ze świata domnych, który był do tej pory światem tej osoby czyli był światem domnych, był światem swoich, to był jej świat, a teraz ta osoba, wchodząc na ścieżkę bezdomności, zaczyna się z tego świata wyłączać, czy jest z tego świata wyłączana. Pierwsza faza, która ma miejsce w ramach fazy wyłączania, to faza tak zwanego załamania planu życiowego i rozpadu rodziny, czyli jednocześnie rozpadu relacji międzyludzkich, tych relacji w rodzinie. Kolejna faza to faza ubóstwa.
I teraz szczegółowo będę omawiać każdą z tych faz, pokazując bardzo konkretne mechanizmy, które mają wówczas miejsce. Faza załamania planu życiowego i rozpad rodziny to jest taka faza, która jest początkiem. To jest ten moment, kiedy pojawiają się pewne trudności na drodze osoby i jednocześnie te trudności zaczynają się magazynować, nakładać na siebie, zaczynają się piętrzyć przy jednoczesnym braku odpowiedniego wsparcia ze strony innych, braku zasobów, które by wystarczyły tej osobie do poradzenia sobie z sytuacją trudną. I oczywiście będziemy mówić więcej jeszcze dzisiaj o przyczynach, ale warto dodać, że tych przyczyn wchodzenia na drogę bezdomności jest bardzo dużo, to jest absolutnie wielość bardzo różnych powodów i same osoby doświadczające bezdomności mówią, że to splot różnych wydarzeń, które doprowadziły do bezdomności. Niekiedy trudno im jest nawet te wydarzenia bardzo konkretnie wyodrębnić, oddzielić od siebie. To są takie sytuacje, kiedy pojawia się sięganie po używki, kiedy dochodzi do uzależnienia, czy nasila się uzależnienie. Należy jednak pamiętać, o tym też mówiliśmy sobie ostatnio, że do końca tutaj nie zawsze jest takie oczywiste, czy jakieś konkretne uzależnienie od alkoholu, narkotyków, dopalaczy, innych substancji psychoaktywnych, czy to uzależnienie było przyczyną czy skutkiem bezdomności. Nie jest to też takie oczywiste, a często bardzo stereotypowo patrzymy, że to właśnie na przykład alkohol czy narkotyki do tej bezdomności doprowadziły. Tutaj często pojawia się utrata pracy zawodowej, czyli sytuacja odczuwania bezrobocia, ten rozpad rodziny, rozpad więzi, rozpad relacji i zwłaszcza u młodych osób ucieczki z domu. Jeśli chodzi o fazę ubóstwa, tutaj faza ubóstwa jest nierozerwalnie związana z bezrobociem właśnie. Czyli to jest bardzo konkretna utrata zasobów materialnych. Taka sytuacja, kiedy osoba odczuwa fakt, że nie może sobie pozwolić na to, na co wcześniej mogła sobie pozwolić. Nie może kupić tego, co wcześniej było w jej zasięgu. To jest poczucie bezradności, poczucie bycia zbędnym, niepotrzebnym, głównie również z tego powodu, że osoba nie jest w stanie zarobić na siebie, na funkcjonowanie siebie, swojej rodziny. To ubóstwo przybiera bardzo różne wymiary. Możemy mówić o ubóstwie materialnym, kiedy rzeczywiście brakuje tych środków do podstawowej egzystencji, zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, ale też o ubóstwie kulturalnym, kiedy mamy do czynienia z minimalizacją wartości, czy społecznym, kiedy dochodzi do takiego ubóstwa, ubożenia kontaktów z innymi ludźmi, z którymi być może do tej pory te kontakty utrzymywaliśmy. Pojawia się tutaj u części osób taka trudność z przekwalifikowaniem się. Pojawia się wobec tego pewna już tutaj akceptacja ubóstwa i bezrobocia. Często ta faza wiąże się i odsłania tak zwany mechanizm reprodukcji społecznej, czyli dziedziczenia biedy, czyli tak zwanego powielania wzorców, często z pokolenia na pokolenie. Jeśli młody człowiek obserwuje pewne konkretne wzorce, chociażby korzystania z zasiłków, z pomocy społecznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, to zaczyna później te wzorce również reprodukować, czyli powielać w swoim już dorosłym życiu. Oczywiście nie możemy generalizować, nie dzieje się tak zawsze, ale ten mechanizm także jest tutaj obserwowalny. No i mamy do czynienia z bezdomnością w sensie fizycznym, bezdachowością czy bezmieszkaniowością, ale już także na tym etapie bezdomnością emocjonalną, czyli takim poczuciem osamotnienia, bezcelowości, łączonej z rozżaleniem na swój los. Osoby w kryzysie bezdomności mówią tutaj o utracie siebie,
Ta utrata siebie jest związana z pełnioną rolą społeczną, rolą pracownika, rolą ojca, męża, czyli warto tu wspomnieć, że znowu wbrew stereotypowemu postrzeganiu, osoby, które trafiają na drogę bezdomności, to są często osoby, które miały taki wysoki status społeczny do tej pory. To są osoby z często wyższym wykształceniem, prywatni przedsiębiorcy, których stać było na wiele, mogli sobie na wiele pozwolić. Zatem ta utrata roli społecznej jest dla nich rzeczywiście wyjątkowo dotkliwa. To jest też utrata siebie związana z utratą standardu życia, czyli tą utratą dostatku, no i wreszcie z odczuciem osamotnienia, odczuciem utraty poczucia bezpieczeństwa, co wiąże się ze wspomnianą bezdomnością emocjonalną. Czas, który tutaj towarzyszy osobom doświadczającym bezdomności, czas, z którym się mierzą, mówią, że sami określają czasem, który się zatrzymał. Oni sami są zagubieni w tej sytuacji, szukają możliwości odnalezienia się. Wchodzą płynnie w tak zwaną fazę zawieszenia. To jest bycie pomiędzy światami domnych, czyli tym światem, który był ich światem, ale już nie jest, z którego wyłączyli się bądź zostali wyłączeni, a światem osób doświadczających bezdomności, do którego jeszcze nie należą, bo jeszcze się do niego nie przyzwyczaili, nie odnaleźli tej swojej drogi i sposobu funkcjonowania w tym świecie. Tutaj możemy mówić o tak zwanej fazie wstępnej od 0 do 2 lat i fazie ostrzegawczej od 2 do 4 lat. Pamiętajmy, że te lata również są bardzo umowne. Jeśli chodzi o fazę wstępną od 0 do 2 lat, to jest taki czas, kiedy osoba sprawdza nową rzeczywistość, kiedy jest często bardzo zagubiona w poruszaniu się po tym nowym świecie i poszukuje wskazówek do tego, jak się tutaj odnaleźć. Odczuwa pewną obcość, mówi o tym, że to jest świat dla niej nowy, nieznany, mówi o nieporadności, często o braku kompetencji do poruszania się w tym świecie. Osoba nie czuje się tutaj w tym świecie bezpieczna, nie czuje takiego poczucia, że wie, o co chodzi, że umie się w nim poruszać. Nie jest już rozpoznawalna przez swoich, przez domnych, a wciąż jeszcze nie jest rozpoznawalna przez nowych, obcych, bezdomnych. Ta sytuacja zmusza, kolejne próby, kolejne upadki zmuszają osobę do podjęcia prób odnalezienia się w tej sytuacji, co zapewni tej osobie tutaj przetrwanie. Osoba w tej fazie wstępnej unika wciąż kontaktu z innymi osobami w sytuacji bezdomności, odcina się od nich, wciąż mając nadzieję, że to unikanie innych osób przeżywających podobny kryzys albo w ogóle jakby oddziela ją od bezdomności, czy po prostu odkłada w czasie to wejście w bezdomność w sensie symbolicznym, czyli bycia rozpoznawanym jako osoba doświadczająca bezdomności przez szersze społeczeństwo i wreszcie przez same osoby w kryzysie. Jednocześnie osoba zgadza się na bezdomność w sensie fizycznym, czyli bezdachowość, bezmieszkaniowość, czy emocjonalnym w postaci braku kogoś bliskiego. Osoba w tej fazie wciąż traktuje tą sytuację jako przejściową. Wierzy, że uda jej się zdobyć dobrą pracę, zarobić pieniądze, wróci do rodziny, ma wciąż nadzieję na powrót do domu. Zatem podejmuje bardzo różne działania, żeby tą pracę pozyskać, odłożyć pieniądze, walczy z alkoholem, który powoli, jeszcze wciąż powoli, ale zaczyna odgrywać dość istotną rolę, może odgrywać dość istotną rolę w życiu tej osoby. Nadal posiada adres stałego zameldowania, podtrzymuje relacje z rodziną. To wciąż ten czas, kiedy niekiedy rodzina nie wie o bezdomności tej osoby, bo ona pragnie ukrywać swoją bezdomność przed najbliższymi, niejednokrotnie z powodu odczuwania dużego stresu i wstydu z powodu tej sytuacji, w której się znajduje. Osoba w tej fazie nie ma stałego miejsca noclegu, czasami pomieszkuje dłużej u przypadkowo poznawanych ludzi,
ale zaczyna tutaj już mieszkać na klatkach schodowych, zajmuje opuszczone domy, pustostany, domki letniskowe, wciąż unika placówek dla osób w kryzysie bezdomności, wierząc, że dopiero bycie w tych placówkach powoduje stawanie się osobą doświadczającą bezdomności. Zaprzecza tej swojej bezdomności i tym sposobem chce uniknąć poczucia winy i wstydu zarówno przed sobą, ale też przed rodziną, takiego poczucia klęski życiowej, utraty poczucia własnej wartości, godności. Osoba coraz częściej sięga po alkohol czy po różne środki psychoaktywne, które mają jej pomóc zapomnieć, oderwać się od tej sytuacji trudnej, uśmierzyć ból, co, jak łatwo się domyśleć, pewnie oddala tą osobę od stawania na nogi i pogłębia to poczucie wstydu i klęski. I tutaj pojawia się taka sytuacja wejścia w rolę na normalnego. Ja sobie tak na podstawie przeprowadzonych badań w środowisku osób doświadczających bezdomności wyodrębniłam takie role bardzo podstawowe, które mogą jakby pewne mechanizmy też ułatwić ich zrozumienie. Czyli mowa tu o roli na normalnego i roli na bezdomnego. Każda osoba, która początkowo wchodzi na drogę bezdomności, przybiera tą rolę na normalnego, czyli niczym nie różni się, jeśli chodzi o wygląd, sposób funkcjonowania jeszcze od osób domnych. Nie jest możliwe rozpoznanie jej jako w cudzysłowie tak zwany typowy bezdomny, czyli taki zgodny z tym stereotypowym postrzeganiem, no i unika instytucji wspierających osoby w bezdomności. Ale pojawia się trudność w wypełnieniu oczekiwań, standardów społecznych. Osoba nieraz podejmuje próbę uzyskania wsparcia, ale ponieważ nie wpisuje się w ten wizerunek, mówiąc wprost, nie wygląda na osobę doświadczającą bezdomności, czyli nie wpisuje się w oczekiwania placówek pomocowych, które mówią o tym, że pomoc jest świadczona tym, którzy wyglądają na bezdomnego, wpisując się w istniejący stereotyp, ta osoba zaczyna szukać pomocy gdzie indziej. Dodatkowo doświadcza sprzeczności oczekiwań, czyli inne oczekiwania wobec niej mają pracownicy schronisk, inne reprezentanci różnych placówek pomocowych, niekiedy oczekują aktywności, akceptacji zasad, a niekiedy właśnie wpisywania się w ten stereotyp pełen wierności, apatii. Osoba próbuje się odnaleźć, zaczyna bardzo sprawnie w pewnym momencie już posługiwać się i manipulować tym swoim wizerunkiem, a ponieważ nie otrzymuje pomocy od tych placówek pomocowych, zaczyna zbliżać się coraz bardziej do świata bezdomności, bo tą pomoc uzyskuje od innych osób doświadczających bezdomności. I tym sposobem dochodzi do takiego płynnego przejścia w rolę na bezdomnego, czyli niekiedy wpisywania się w ten istniejący stereotyp, istniejący w społeczeństwie stereotyp osoby doświadczającej bezdomności. Czyli w fazie wstępnej wciąż była mowa o tej autoprezentacji w roli na normalnego. Przechodzi dalej taka osoba do fazy ostrzegawczej, która to faza orientacyjnie może trwać od 2 do 4 lat, czyli coraz silniejsze tutaj wsparcie innych osób doświadczających bezdomności. Osoba decyduje się na stopniowe korzystanie z różnych placówek pomocowych, zwłaszcza zimą, kiedy ten trud przetrwania w przestrzeni publicznej jest coraz trudniejszy, coraz bardziej odczuwalny. Wciąż osoba odczuwa ten swój stan jako tymczasowy, podejmuje próby wyjścia, zmiany sytuacji, wciąż trwa w takim przekonaniu, że w każdej chwili może wrócić, choć te więzi rodzinne i relacje już osłabły, to wciąż możliwe jest dla niej wyjście z bezdomności. Nie utożsamia się z symptomami syndromu bezdomności. Bardzo często jest to osoba, która pomimo doświadczenia bezdomności pozostaje niezwykle krytyczna w stosunku do innych wieloletnich osób doświadczających bezdomności, często w tej bezdomności chronicznej, o której była mowa.
Rodzina może znać, ale też może nie znać jeszcze wciąż jego prawdziwego miejsca zamieszkania, ale powoli, stopniowo zaczyna rozpoznawać rzeczywistą sytuację. Może tutaj nastąpić wymeldowanie osoby ze stałego pobytu donikąd, w obawie przed różnymi konsekwencjami prawnymi za czyny osoby doświadczającej bezdomności. Brak środków powoduje, że ma problem z zaspokajaniem podstawowych potrzeb. Następuje wobec tego redukcja, znaczna redukcja tych potrzeb życiowych. Dochodzi do stopniowego akceptowania sytuacji, w której się znajduje. Zaczynają pojawiać się kolejne zobowiązania finansowe, jak długi, mandaty, kary za przejazdy bez biletu czy zaległe alimenty. Zimą przebywa w schronisku, wchodzi w różnego rodzaju, różnej jakości i różnej trwałości konkubinaty, związki, które mają zapewnić czasowe pomieszkiwanie tej osoby w różnych miejscach. To są dość często też sytuacje, które dotykają kobiet w bezdomności, które poprzez wchodzenie niejednokrotnie w bardzo przypadkowe związki próbują zapewnić sobie przynajmniej tymczasowy dach nad głową. Po doświadczaniu różnych niepowodzeń, to jest często następuje powrót do środowiska osób doświadczających bezdomności, do uzależnienia i zaczyna już ta osoba dostrzegać pewnego rodzaju cykle bezdomności, takie okresy próby ponownego tworzenia normalności i ponownego powrotu do bezdomności. Wciąż nie rozumie tych sytuacji, jakby nie rozumie tej powtarzalności i motywów swojego postępowania wciąż poszukuje poza sobą. Ta sprawczość jest tutaj zdecydowanie umiejscowiona na zewnątrz. Czas, którego doświadcza tutaj w tej fazie osoba doświadczająca bezdomności, określa takim czasem, który nie istnieje. To jest czas niebytu, zawieszenia, bycia pomiędzy, bycia nigdzie u siebie. Płynnie przechodzi osoba do fazy włączania, czyli takiego stopniowego po fazie zawieszenia między światami, wejścia do świata osób doświadczających bezdomności, który staje się coraz bardziej światem swoich dla tej osoby, czyli tych, którzy doświadczają podobnych sytuacji. Możemy tu mówić o 3 fazach. Fazie adaptacyjnej, czyli przystosowania do bezdomności, fazie chronicznej i fazie bezdomności trwałej, inaczej bezdomności utrwalonej, czy inaczej właściwej. Jeśli chodzi o tą fazę adaptacyjną, przystosowania do bezdomności, umownie trwającą od 4 do 6 lat, tutaj osoba osadza się coraz bardziej w społeczności osób doświadczających bezdomności, zna wiele osób doświadczających bezdomności, orientuje się w tym, jaka panuje wewnątrz tej grupy hierarchia, jakie obowiązują zasady, jak postępować w schroniskach, na dworcach, zna wymagania różnych pracowników placówek pomocowych, zna też grafiki wydawania posiłków, paczek. Także coraz bardziej potrafi odnaleźć się w tej sytuacji bezdomności, także przetrwać w przestrzeni publicznej. Teraz zaczyna być osoba wchodząc w świat osób doświadczających bezdomności, coraz bardziej zaczyna być odbierana przez osoby domne jako inny, bo bezdomny, czyli już nie swój. Nie znajduje tutaj osoba doświadczająca bezdomności zrozumienia i pomocy u domnych. Coraz większą rolę zaczynają w jej życiu pełnić uzależnienia, używki, ale też snajperzy, tak zwani snajperzy, to jest określenie samych osób w kryzysie bezdomności, czyli tych, którzy sprowadzają ich coraz głębiej do bezdomności, wciągają ich niejako w bezdomność. Trudniej jest tutaj zachować higienę, zadbać o żywność, uzyskać informacje dotyczące przetrwania. Tymi najbliższymi stają się inni doświadczający bezdomności, bo zabrakło tego wsparcia ze strony domnych, o czym mówiłam w przypadku przejścia z roli na normalnego w rolę na bezdomnego. Następuje tutaj autodefiniowanie siebie jako osoby w kryzysie bezdomności, następuje psychiczna akceptacja bezdomności, to bardzo istotny, taki trudny moment
dla osoby i duże zobojętnienie wobec tego, co wokół. Godzi się z konsekwencjami sytuacji, jak głód, ubóstwo, brak poczucia bezpieczeństwa czy szacunku. Odchodzi od różnych dotychczasowych zachowań, czasem od takiej troski o posiłek, o spanie, o używki. Odchodzi od poprzednich zachowań, dbałości o siebie na rzecz troski o przetrwanie takie tu i teraz, bez myślenia przyszłościowego, perspektywistycznego, zapewniając tylko jedzenie, sen i używki. Powraca do bezdomności po różnych podejmowanych próbach wyjścia, czyli na przykład osoba jest w stanie tutaj znaleźć pracę, często z wsparciem osób pomagających, wspierających ją w tym procesie. Jest w stanie odstawić różne używki, czasem udaje jej się wynająć mieszkanie, ale nie potrafi wyjaśnić, to są przyczyny dla niej nieznane, dlaczego nagle zostawia to wszystko i wraca na ulicę. Potrzebuje odwiedzić swoich znajomych z dworca, ze schroniska, z ulicy, nie wie dlaczego. Nagle może być to spowodowane tym nagłym odzyskaniem poczucia sprawstwa, odpowiedzialności, odbudowania własnej wartości, co jest jednak czymś, co jest za duże, zbyt obciążające tą osobę. Nie jest na to gotowa i trudno jej w tym wytrwać. Czasami nawiązuje kontakt z rodziną, ale to wymagałoby od niej niejednokrotnie definitywnego rzucenia używek, odcięcia się od bezdomności, co przecież przez ostatni czas stanowiło podstawę jej życia, więc jest to taka bardzo trudna walka wewnętrzna, emocjonalna osoby między tym, co powinna, co chciałaby wybrać. No i coraz częściej pojawia się tutaj taki mechanizm tłumaczenia różnych nieudanych prób wyjścia z tej sytuacji trudnej, takim faktem, że bycie osobą bezdomną w pewien sposób wyróżnia ją spośród innych, że bezdomność powoduje, zaświadcza o wyjątkowości tej osoby, o tym, że jest wyróżniona, czasem odbiera bezdomność jako swoistego rodzaju przywilej, wykazując jednocześnie niechęć do innego sposobu życia. Pojawia się tutaj niekiedy postawa roszczeniowa, osoba wyraża takie przekonanie, że skoro w pewien sposób oddała swoje miejsce innym osobom w tym świecie domności, to coś tej osobie się teraz od społeczeństwa należy, w zamian niejako za tą krzywdę, którą wyrządziło jej społeczeństwo. Coraz rzadziej podejmuje próby zmiany, przekształca dręczące poczucie winy wobec rodziny na odczucie krzywdy, czyli takiego poczucia pokrzywdzenia, bo rodzina nie chce tej osoby odnaleźć, czy nie chce z nią utrzymywać kontaktu. Bardzo silnie w tej fazie rozwija się choroba alkoholowa, pojawia się alkohol niekonsumpcyjny, pojawia się picie kompulsywne, całodobowe, pojawiają się bardzo wyraźne okresy niepamięci, tak zwane przebiegi ciągów destrukcyjnych. I ten związek bezdomności z problemem alkoholowym, narkotykami, środkami psychoaktywnymi, substancjami psychoaktywnymi zaczyna być takim związkiem coraz silniejszym, nierozerwalnym. Dlatego też ta faza niejednokrotnie jest nazywana także fazą uzależnienia od bezdomności, ale też uzależnienia od alkoholu, czyli ta faza adaptacyjna, przystosowawcza. Kolejna faza to faza chroniczna, umownie osadzona pomiędzy 6 a 10 latami w bezdomności. To całkowite zinternalizowanie norm świata osób doświadczających bezdomności, pełne przystosowanie się do bezdomności, zerwanie kontaktów z rodziną, pełne zadomowienie w bezdomności i placówkach pomocowych, tak zwane wygodne dopasowanie się do tej sytuacji, dzięki czemu zapewnia sobie osoba przetrwanie, niejednokrotnie wykonuje różne prace na rzecz schroniska, czym sobie zapewnia możliwość pobytu w schronisku, uzyskania zabezpieczenia podstawowych potrzeb.
Latem, wiosną przenosi się na ulicę, niekiedy znajduje pracę u tymczasowych pracodawców, często prace sezonowe. Mieszka w bardzo przypadkowych miejscach, nabiera dużego doświadczenia w funkcjonowaniu z uzależnieniem. Czyli na przykład nie rozpoczyna ciągu w schronisku, stara się to schronisko opuścić przed wejściem w ciąg. Personel przez to niekiedy po prostu nie wie o chorobie alkoholowej, co daje też możliwość osobie powrotu po zakończeniu ciągu do tego schroniska, jeśli jeszcze są wolne miejsca. Pogarsza się tutaj stan zdrowia osoby, coraz bardziej doskwierają jej trudności zdrowotne, czyli nadużywanie alkoholu, czy innych substancji, złe warunki życia, niedoleczone przeziębienia, choroby, brak dbałości o higienę, niewłaściwe odżywianie, wygłodzenie. To wszystko prowadzi w bardzo szybkim tempie do rozwoju różnych dolegliwości, jak choroby układu krążenia, pokarmowego, płuc, marskość wątroby, niedowłady kończyn, polineuropatię jako powikłania choroby alkoholowej, przebytych udarów mózgu, innych urazów. To są takie problemy zdrowotne, które zaczynają u osoby wywoływać taką potrzebę, tęsknotę za stabilizacją, za taką próbą uregulowania tej sytuacji, ale z drugiej strony bardzo silny jest tutaj już i umocowany u osoby krytycyzm i przekonanie o braku możliwości zmiany tej sytuacji trudnej. To była faza chroniczna. Była faza chroniczna i została nam ostatnia faza w ramach fazy włączenia w świat osób doświadczających bezdomności. To jest faza bezdomności trwałej, inaczej mówiąc bezdomności właściwej, utrwalonej. Mamy tutaj już do czynienia z pełnym przystosowaniem do bezdomności. Można powiedzieć, że zresztą same osoby doświadczające bezdomności mówią, że urządziły się w bezdomności, zadomowiły się w bezdomności. Często straciły już motywację do zmiany, próbują po prostu na stałe odnaleźć się w schronisku. Ta aktywność jest ukierunkowana już na przetrwanie, na znalezienie funkcji w schronisku, nie na zmianę swojej sytuacji. Potrzeby są redukowane do minimum. Niejednokrotnie osoba traci taką umiejętność samodzielnego funkcjonowania poza światem bezdomności, radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych. Izoluje się bądź jest izolowana od innych. Bardzo się nasila poczucie samotności, braku wiary w zmianę, nadziei na to, że można coś jeszcze zmienić. Zatem tych prób zmiany po prostu nie podejmuje. Oczywiście warto podkreślić, że wyjście z tej sytuacji jest na każdym etapie możliwe, na tym także, ale tutaj już będzie wymagało bardzo specjalistycznej pomocy profesjonalistów. Ten czas, o którym mówią osoby w kryzysie bezdomności funkcjonujące w tej fazie, to czas dla nich i wobec nich zewnętrzny. Jak mówią, to jest czas nie mój. Teraz kilka kwestii podsumowujących omówione przed chwilą fazy wchodzenia w bezdomność i trwania w bezdomności. Warto pamiętać, że sam czas trwania w bezdomności różnicuje zdecydowanie różne stany psychiczne, a te stany psychiczne powodują bardzo konkretne, określone zmiany w społecznym funkcjonowaniu. Zmiany w społecznym funkcjonowaniu zaś wpływają na możliwość zmiany sytuacji, wyjścia z bezdomności. Czyli pewnie łatwo się też domyśleć, że im osoba dłużej trwa w sytuacji bezdomności, tym trudniej jest jej tą sytuację zmienić. Ale warto pamiętać, że ta zmiana możliwa jest naprawdę na każdym etapie funkcjonowania w bezdomności. Wspomniałam o trudności w wyróżnieniu tych konkretnych granic między fazami. Ta prezentacja faz jest naprawdę bardzo umowna. Trzeba indywidualnie postrzegać każdą osobę, dlatego że przebieg wchodzenia i trwania w bezdomności u każdego naprawdę może przebiegać bardzo różnie.
Warto też mieć świadomość, że stawanie się osobą bezdomną nie następuje z dnia na dzień. W pewnym sensie bezdomność to etap końcowy bardzo licznych konfliktów, trudności, niepowodzeń, wszelakich kryzysów. I wejść w bezdomność można stosunkowo szybko, wyjść jest stosunkowo łatwo z odpowiednim wsparciem, mądrym, skutecznym wsparciem, ale ta bezdomność z człowieka może wychodzić przez całe życie. To mogą być takie sytuacje, które tak mocno zakorzeniły się w osobie, że nawet po tak zwanym wyjściu z bezdomności, ta bezdomność wciąż w niej tkwi i wciąż musi sobie z nią radzić. Dlatego i tu jest potrzebne często profesjonalne wsparcie. I warto też pamiętać, że naprawdę niewiele różni nas domnych od osób doświadczających bezdomności. Niekiedy mówią, że różni nas tak naprawdę tylko sieć wsparcia, które posiadamy. Osoby domne mają tę sieć bardziej rozbudowaną, mają osoby, instytucje, na które mogą liczyć. Osoby doświadczające kryzysu mają tą sieć zdecydowanie bardziej ubogą. Jeśli chodzi o skalę bezdomności, o której też dzisiaj chciałam chociaż kilka słów powiedzieć, opieram się na badaniu, które było realizowane w 2019 roku. To jest badanie zlecone przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w największych miastach w Polsce. Badanie jest realizowane co 2 lata. Ostatnie w 2019 z powodu pandemii nie było powtórzone. Mamy nadzieję, że niebawem znowu to badanie się zadzieje. To jest badanie liczby osób doświadczających bezdomności. Warto na wstępie powiedzieć, że jest to badanie, które jest potrzebne, bo pokazuje pewne szacunkowe liczby, ale absolutnie nie jest badaniem, które jest do końca wiarygodne, które potrafi w 100% tą liczbę osób doświadczających bezdomności trafną podać, dlatego że to jest badanie realizowane, jak Państwo widzicie, w 2019 w okresie zimowym, w lutym, w wieczór, noc, jeden wieczór, jedną noc, próba docierania do osób doświadczających bezdomności. I o ile jest stosunkowo łatwo policzyć te osoby, które przebywają w placówkach, o tyle bardzo trudno jest dotrzeć do osób, które przebywają w przestrzeni publicznej. Czyli praktycy polecają, by te liczby najczęściej najlepiej byłoby podwoić bądź nawet potroić. Jeśli chodzi o skalę bezdomności w Polsce, to jest 30 330 osób doświadczających bezdomności. No i 83% ponad stanowią mężczyźni, ponad 16% to kobiety. Jest niewielki spadek obserwowalny w porównaniu z rokiem 2017, ale trudno tutaj określić, czy powodem jest rzeczywiste takie pomocowe działanie, czy skuteczne wspieranie osób doświadczających bezdomności, czy na przykład powodem są przyczyny naturalne. Najwięcej osób tutaj jest w wieku, było w wieku od 41 do 60 lat, bo przypomnę, że to badanie z 2019 roku. Ponad 80% osób przebywało w instytucjach, pozostała część w przestrzeni otwartej. Były też osoby przebywające w różnego rodzaju mieszkaniach chronionych, treningowych, wspomaganych, ale te osoby w tej statystyce nie są uwzględnione, nie były uwzględnione. Jeśli chodzi o skalę bezdomności w Łodzi, w 2019 roku to było 891 osób, z czego 258 osób przebywało w przestrzeni publicznej, 633 osoby w różnego rodzaju placówkach. Jeśli chodzi o miejsca przebywania osób doświadczających bezdomności, spójrzcie sobie Państwo, jak to wyglądało. Najwięcej osób w schroniskach, miejscach niemieszkalnych, noclegowni, ogrzewalni, ale mamy też różnego rodzaju inne placówki, jak szpitale, hospicja, mamy też dom dla matek z małoletnimi dziećmi, kobiet w ciąży,
Czy tutaj były też statystyki prowadzone w Izbie Wytrzeźwień, Pogotowiu, Areszcie, Zakładzie Karnym. Tych placówek jest tutaj bardzo dużo. Jeśli chodzi o płeć osób doświadczających bezdomności, tak jak wspomniałam, przeważa grupa mężczyzn, ale widzicie Państwo tutaj także grupę 37 dzieci w ówczesnym czasie. Jeśli chodzi o okres doświadczania bezdomności, to jest taka statystyka, która chyba jest najbardziej smutna i zatrważająca, dlatego że najwięcej osób to są osoby doświadczające bezdomności od 5 do 10 lat, ale spójrzcie Państwo, że mamy też takie osoby, które doświadczają bezdomności od 10 do 15, czy od 15 do 20, powyżej 20, co wskazuje na to, że w tych przypadkach działania wspierające, pomocowe są po prostu nieskuteczne. Przynajmniej te działania, które były do tamtych osób kierowane. Jeśli chodzi o wykształcenie, spójrzcie Państwo tylko na to, że ono jest naprawdę bardzo zróżnicowane. Mamy tu osoby, które, i taka liczba przeważa, były z wykształceniem podstawowym, z wykształceniem zawodowym, ale jest tutaj spora grupa osób z wykształceniem wyższym także. I teraz jeśli chodzi o przyczyny bezdomności, to już na koniec tego dzisiejszego spotkania. Spójrzcie Państwo na taki podział, który warto sobie zapamiętać, warto mieć świadomość tego podziału. Przepraszam, nie mogę tutaj, przeskakuję slajd, ale już powinno być w porządku. Mamy przyczyny subiektywne, tak zwane endogenne i przyczyny obiektywne, egzogenne. Te przyczyny subiektywne, endogenne to są te wszystkie przyczyny, które niejako wynikają z samej osoby, z wnętrza tej osoby, są związane z osobą, która doświadcza sytuacji trudnej. To może być sytuacja odrzucenia obowiązujących norm, to są różne zachowania dysfunkcjonalne, uzależnienia, prostytucja, przestępczość, rozwody, przemoc. To są czynniki związane z zakłóconym procesem socjalizacji w grupach pierwotnych, czyli w tych pierwszych grupach odniesienia, którymi najczęściej są bliscy, którymi jest rodzina. Na przykład złe przygotowanie, czy niewystarczające przygotowanie do samodzielności, brak tego samodzielnego mieszkania, niemożliwość zamieszkania z najbliższymi, to jest też dość częsty powód, czyli sytuacja konfliktu, rozwodu i konieczność wyprowadzenia się jednej z osób, czy powrotów z pobytu w zakładzie karnym. To są też choroby czy zaburzenia psychiczne, różne względy osobowościowe, osamotnienie, poczucie niższości, ale też nieumiejętność przystosowania się do kontekstu społecznego, do sytuacji społeczno-ekonomicznej, czy inne bardzo różne czynniki osobowościowe, które mogą tutaj także mieć znaczenie. Niektórzy autorzy również sugerują tutaj taki podział odnoszący także do czynników środowiskowych, systemowych, zdrowotnych. Osobno czasami traktują przypadki losowe, więc te przyczyny są naprawdę na bardzo różne sposoby traktowane w literaturze przedmiotu. Ale obok tych przyczyn subiektywnych, endogennych, wyróżnia się także, i to bardzo ważne, przyczyny obiektywne, egzogenne. Czyli mówiąc krótko, nie chodzi o to, żeby poszukiwać tych czynników tylko i wyłącznie w samej osobie i przyczyn w samej osobie. Oczywiście te przyczyny też tkwią w jednostce, ale jest wiele przyczyn bezdomności, wiele warunków, mechanizmów, które są spowodowane czynnikami zupełnie niezależnymi od jednostki. To może być zła sytuacja społeczno-ekonomiczna, która jest spowodowana wzrostem bezrobocia, niskimi zarobkami, różnymi bardzo uwarunkowaniami makrospołecznymi, na które jednostka ma naprawdę niewielki wpływ. To może być brak mieszkań komunalnych, wzrost cen mieszkań czynszowych, niewydolność polityki mieszkaniowej, czyli kryzys związany z budownictwem, kurczeniem się zasobów komunalnych, tym wzrostem cen, brakiem lokali zastępczych, brakiem mieszkań dla wychowanków różnych placówek opiekuńczo-wychowawczych, czyli pieczy zastępczej dla osób opuszczających zakłady karne.
No i pojawiają się tutaj eksmisje lokatora donikąd, czy niejednokrotnie za długi, zaległości w płaceniu czynszów. No i pojawia się brak placówek, brak miejsc w placówkach pomocowych, takich jak szpitale, domy pomocy społecznej, ale też na przykład schroniska czy hostele. Czyli te przyczyny są bardzo zróżnicowane. Tutaj Państwo zobaczycie, jakie przyczyny przeważały w ramach statystyk prowadzonych w 2019 roku, czyli najwięcej było zdecydowanie konfliktów rodzinnych, trudności związanych z uzależnieniem, ale też eksmisje, rozpad związku, rozwody właśnie, zadłużenia, bezrobocie, ale jest tutaj także bardzo istotny zły stan zdrowia, niepełnosprawność, choroba psychiczna czy zaburzenia psychiczne. To są sytuacje związane z opuszczeniem zakładu karnego, z przemocą domową, śmiercią kogoś bliskiego. Takie sytuacje, o których mówią osoby doświadczające bezdomności, że przeżyły ogromną traumę związaną na przykład ze śmiercią rodziców, ze śmiercią małżonka, a sytuacja taka mieszkaniowa była niezabezpieczona, bo na przykład mieszkali w mieszkaniu teściowej i osoba była zmuszona do opuszczenia tego mieszkania. Dlaczego powiedziałam, że zatrważająca jest ta statystyka dotycząca tego czasu trwania w bezdomności, gdzie najwięcej osób jest w bezdomności od 5 do 10 lat? Jak wspomniałam, wskazuje ona na tą trudność w uzyskaniu takiego adekwatnego, skutecznego wsparcia, ale to wsparcie powinno być dopasowane bardzo indywidualnie do osoby, zatem nie tylko do tej sytuacji, w której w tym momencie jednostka przebywa, w której się znajduje, ale często także do przyczyn, które doprowadziły do bezdomności, żeby móc konstruktywnie planować różne ścieżki wychodzenia z bezdomności. Te przyczyny bezdomności u osób doświadczających bezdomności w Łodzi są tutaj dość podobne, więc pozwolę sobie ten slajd ominąć. O przyczynach w tej skali ogólnopolskiej już powiedziałam. Pamiętajcie Państwo także, że wbrew stereotypowi to nie są osoby, które są bezdomnymi od urodzenia, które niejako zasłużyły sobie na tą bezdomność. To są często osoby, które miały swoje prace, rodziny, wykształcenia, prowadziły swoje biznesy i ten splot okoliczności życiowej doprowadził ich do takiej, a nie innej sytuacji. Bardzo Państwu dziękuję. To jest tyle, jeśli chodzi o kwestie, które chciałam poruszyć dzisiaj. Zachęcam nieustannie do kontaktu, nie tylko teraz do dyskusji, ale też do kontaktu, gdyby ktoś z Państwa miał ochotę spotkać się, porozmawiać troszkę głębiej o poruszanych tematach. Tutaj jest adres mailowy, także numer telefonu. Bardzo Państwu dziękuję.